To jest dziecko numer 1, pokaż się. Lilianka dziecko numer 2. Tu jest dziecko numer 3. Tam jest dziecko numer 4. Tutaj jest pan tata, a tutaj jest pan, nie wiem kim jest, ale jest, bo pomaga. Więc super. Proszę? Jest mechanikiem, tak? Lilianka mówi, że pan jest mechanikiem i ma cały potrzebny sprzęt, więc nam pomoże. Super. Więc bardzo będziemy mu wdzięczni za wszelką możliwą pomoc. No więc tutaj miała być krótka przerwa na tankowanko, nie? Ale się okazało, jak żeśmy zatankowali, że się złapała guma. Na szczęście, bo nie mamy jakichś narzędzi, jakiś pan się znalazł, który ma wszystkie możliwe narzędzia i nam pomoże. Skoro złapaliśmy gumę, to ja się idę przejść po okolicznych domach w poszukiwaniu kogoś do spowiedzi, tak jak to już bywało niegdyś. Może kogoś znajdę. W każdym razie, jak rozwiążemy problem, to jedziemy dalej, bo mamy gdzieś podobno, jesteśmy na przedmieściach Chicago. Jedziemy w jakieś podobno super extra cool miejsce, gdzie są jakieś bardzo fajne rzeczy, więc może tam będą fajne rzeczy i tam coś fajnego będzie pogadane, ale to zobaczymy. Na razie trzeba rozwiązać sytuację oponową i ewentualnie idę szukać sytuacji spowiedziowej. No więc moi drodzy, to jest takie miejsce tutaj na przedmieściach Chicago, które się nazywa Bahai, czy jakoś tak. I to jest o tyle takie dziwadło trochę, że to jest świątynia, w której się oddaje cześć wszystkim możliwym bóstwom. W sensie wszystkie religie świata mają tutaj niby swoje miejsce. Nie ma, że tak powiem, różnicy skąd jesteś, z jakiej jesteś religii, jesteś mile widziany, każda religia może tutaj się modlić i tak dalej, i tak dalej. Mówiąc krótko, to jest doskonałe miejsce, żeby zadać sobie pytanie, czy wszystkie religie świata są równe, czy nie ma znaczenia, w co się wierzy, czy, że tak powiem, tylko miejsce urodzenia, czas urodzenia decyduje o tym, w co mamy wierzyć, czy wszyscy wierzymy w takiego samego Boga i tak dalej. I myślę, że to będzie po prostu świetne miejsce, żeby trochę o tym pogadać, więc sobie to miejsce obczaimy, a potem będzie troszeczkę gadanka. Więc moi drodzy, jak pewnie zauważyliście, no jest tam bardzo dużo symboli religijnych w tej świątyni. Jest chrześcijański krzyż, jest gwiazda Dawida, są symbole muzułmańskie, jest coś, co wygląda jak swastyka. No jest dużo, bardzo dużo różnych symboli duchowno-religijno jakichś tam. Kiedy się wchodzi do tej świątyni, tak to nazwijmy, no to jest prośba o bycie tam w ciszy i medytację. I oczywiście takie miejsce ma sens, jako miejsce pewnego skupienia, poszukiwania Pana Boga i tak dalej. Ale chciałbym, żebyśmy sobie tutaj w tym miejscu zadali pytanie o to, no właśnie, czy wszystkie religie są równe, czy możemy takie świątynie robić i czy nie ma znaczenia, w jakiej się jest wierze. Moi drodzy, odpowiedź jest bardzo krótka, dlatego że odpowiedź brzmi nie. I to nie jest żadnego rodzaju ekskluzywizm katolicki, no tylko po prostu nie wierzymy w tego samego Boga we wszystkich religiach. Ja wiem, że jest bardzo popularny taki obraz, że tak naprawdę jest jeden Pan Bóg, na którego my patrzymy przez różne szkiełka, witraże i dlatego go różnie widzimy, ale w końcu chodzi o tego samego. Moi kochani, nie. Nawet w takich samych religiach, w sensie wierzących w jednego Boga, jak nie wiem, my i na przykład Żydzi albo muzułmanie, gdzie wierzymy w jednego Boga, nie oszukujmy się, nie pojmujemy go tak samo. I oczywiście mamy jakąś tam wspólną bazę i broń Boże nie chodzi mi o to, żeby się teraz na chama i na siłę oddzielać od wszystkich, którzy wierzą w Pana Boga, ale nie możemy jakby się utożsamiać, że wierzymy dokładnie w tego samego Pana Boga, tylko go trochę inaczej nazywamy. Ale to jest w ogóle najmniej istotne. Moi drodzy, jest jedna rzecz, która wyróżnia chrześcijaństwo spośród wszystkich religii świata i dlatego chrześcijaństwo ośmiela się mówić, że jest jedyną religią świata.
nie poniżając, broń Boże, innych religii, ale ośmiela się mówić o tym, że jest wyjątkowe. Na czym polega ta wyjątkowość? Kochani, ta wyjątkowość polega na tym, że chrześcijaństwo jest jedyną religią, w której Bóg tak bardzo nas ukochał i tak bardzo chciał być blisko z nami, że stał się jednym z nas. Moi drodzy, i ta jedna rzecz, ona jakby radykalnie zmienia sposób patrzenia na chrześcijaństwo. To jest związane też z jedną bardzo prostą sprawą. Jak wiecie, wszystkie religie świata zawsze mają jakiegoś założyciela, mają jakiegoś człowieka, który przyniósł pewne objawienie. Tylko z chrześcijaństwem problem polega na tym, że jesteśmy jedyną religią, w której ten człowiek twierdził, że jest jednocześnie Bogiem. Żaden inny założyciel jakiejkolwiek religii, Abraham, nie wiem, Mahomet, jakichkolwiek innych religii wschodu, wielkich postaci, wielkich mistrzów duchowych, w ogóle bardzo ważnych postaci, proroków, nikt z nich nigdy nie twierdził, że jest Synem Bożym. I oczywiście można sobie powiedzieć, że Jezus był zwykłym człowiekiem i tylko to nas myślał. Tylko że cała rzecz w tym, że my chrześcijanie wierzymy, że tak nie jest. Wierzymy, że On naprawdę jest Synem Bożym, czyli de facto chrześcijaństwo jest jedyną religią świata, która została założona przez samego Boga, który zstąpił na ziemię po to, żeby opowiedzieć nam o sobie, żeby opowiedzieć nam o nas, a mało tego, co najważniejsze, żeby za nas życie oddać. I moi drodzy, w tym sensie wszystkie religie nie są takie same. Dlatego, że nie są po prostu innym pojmowaniem Pana Boga. Dlatego, że chrześcijaństwo ma radykalnie inne pojmowanie Pana Boga. Moi drodzy, to nie ma nic wspólnego, bo ja wiem, że kiedy takie rzeczy się słyszy, kiedy chrześcijanie, katolicy mówią, że my jesteśmy jedyną religią świata, że my tylko mamy prawdę, to wszyscy to traktują tak właśnie, że my się wywyższamy, że chrześcijanie, że tak powiem, innych traktują z góry. Moi drodzy, podam Wam to przez pewien przykład, nieadekwatny, bo nieadekwatny, ale jakby, który, myślę, coś pokazuje, jakby, na czym rzecz polega. Jeżeli jest jakiś mąż, który kocha swoją żonę i on twierdzi, moja żona to jest po prostu najpiękniejsza kobieta świata i to jest jedyna kobieta w ogóle, która dla mnie istnieje, to właściwie pojmowane takie zdanie wcale nie oznacza, że ten mąż gardzi wszystkimi innymi kobietami. Wcale nie oznacza, że mówi, w żadnych innych kobietach nie ma piękna. Wszystkie inne kobiety są brzydkie do niczego i do wyrzucenia. Nie, oczywiście może taki mąż się zdarzyć, ale to jest jakiś w ogóle pomyleniec. Natomiast to, że ktoś twierdzi, to jest miłość mojego życia i to jest w ogóle jedyna prawda w moim życiu, to nie znaczy, że gardzi kimś innym. I kiedy chrześcijanie mówią, mamy prawdę, mówią, my jesteśmy jedyną religią założoną przez samego Pana Boga, który zszedł na ziemię po to, żeby z nami być i otworzył nam drogę, żebyśmy do Niego poszli, to nie mówimy, wszyscy inni nie mają racji bytu. Tak jak wiecie, Kościół, mówiłem Wam to w odcinku o nadziei na powszechne zbawienie, że jakby chrześcijanie dostrzegają również prawdę we wszystkich innych religiach, dostrzegają różnego rodzaju, że tak powiem, dawki prawdy w różnych religiach. I my, broń Boże, nie gardzimy innymi religiami. Oczywiście, jeżeli takich ludzi spotykacie, chrześcijan, którzy gardzą inną religią, którzy się odcinają od innych ludzi, którzy wierzą w coś innego, wierzą inaczej w Pana Boga i w ten sposób, nie wiem, nie kochają ich, gardzą nimi, odłączają się od nich, tak, to macie prawo to im wytknąć, tylko że to nie jest postawa chrześcijańska. Ten nasz, w cudzysłowie, ekskluzywizm chrześcijański nie polega na pogardzie, tylko polega na tym, że spotkaliśmy Boga samego i uwierzyliśmy w Niego. I oczywiście to jest wszystko kwestia wiary. Ktoś może powiedzieć, no dobrze, ale ja nie wierzę, że Chrystus był Bogiem. I masz takie prawo. Nigdy nie będziemy w stanie udowodnić tego takimi argumentami, żeby one były niepodważalne, dlatego to się nazywa wiara, a nie wiedza. Ale moi drodzy, z punktu widzenia chrześcijańskiego, i mówię to przede wszystkim do chrześcijan, tak, wszystkie religie są różne i nie wierzymy tak samo w Pana Boga. My chrześcijanie wierzymy w Pana Boga radykalnie innego od wszystkich innych religii świata. Dla mnie osobiście oczywiście dlatego też, że jestem chrześcijaninem. Nie dlatego, że się urodziłem chrześcijaninem, tylko w pewnym momencie to też wybrałem. Wybrałem to jako moją drogę. Zbadałem też inne religie świata, to w jaki sposób one o Panu Bogu myślą i w Niego wierzą. I tylko w chrześcijaństwie odkryłem dla mnie najbardziej niewiarygodną prawdę, tą, o której tu już mówię od samego początku. Że On tak bardzo nas ukochał, że stał się jednym z nas. Że przyjął wszystko, co nasze, wszystko oprócz grzechu, jak mówi Pismo, i umarł za nas. Nie potrafię sobie wyobrazić większej miłości i większego Boga od kogoś takiego. I właśnie dlatego jestem chrześcijaninem, dlatego uważam, że jest prawda w chrześcijaństwie i że tylko w Jezusie, tylko w Jego imieniu jest zbawienie i nie ma tego zbawienia nigdzie indziej. I to nie oznacza, że gardzę kimkolwiek innym, broń Boże. Właśnie ta wiara moja w Jezusa sprawia, że staram się kochać każdego innego człowieka najbardziej jak potrafię. Chciałbym mu służyć i chciałbym mu pomóc. Jeżeli ktoś będzie chciał przyjąć tą prawdę, którą mam do opowiedzenia, w porządku. Będę się strasznie cieszył, jeśli ktoś jej nie przyjmie.
też w porządku, będę się za niego modlił, będę go kochał tak, jak tylko potrafię. I o to chodzi w chrześcijaństwie i w tym, że jesteśmy, jak wierzę, jedyną prawdziwą religią. Bo to nie chodzi o religię, tylko chodzi o tego, kogo spotkaliśmy i tego, kto nam ją dał. Nie chodzi o zasady, nie chodzi o instytucje, nie chodzi o sposoby myślenia, tylko chodzi przede wszystkim o Niego. A On jest niepowtarzalny, nie ma Go nigdzie indziej. I mam nadzieję, że cały świat Go pozna, cały świat w Niego uwierzy i cały świat będzie chciał z Nim być. I ta świątynia tutaj, myślę, że ma jakiś sens. Też tu mogę usiąść i modlić się razem ze wszystkimi innymi ludźmi, którzy tu przyjdą. Będą się modlili jakoś inaczej, wierząc w Pana Boga. I będę się modlił tak naprawdę o jedno, żeby zobaczyli tego najpiękniejszego, którego ja znam. No i tyle, no. Chyba nic tu więcej mądrego nie mam do powiedzenia, o ile to w ogóle było mądre. Amen. Moi drodzy, to byłoby tyle w tym odcinku. Tak jak zawsze było mi przemiło się z Wami spotkać. Mam nadzieję, że zobaczymy się już bardzo niedługo, czyli w kolejnym odcinku. Tymczasem do zobaczenia. Pozdrawiam serdecznie, błogosławię, modlę się za Was i pamiętam. Pa! No i żebyście pamiętali, można? Można!